Witam wszystkich serdecznie. Jakarta News Detektyw Crispin Babolec. Coraz częściej do Indonezji zaczynają się zjeżdżać jacyś dziwni turyści, dziwni ludzie z jakimiś różnymi dziwnymi potrzebami. Ostatnio nasze służby, takie tajne służby, nasi agenci namierzyli jedną taką osobę, a mianowicie to jest Chapchai Miron. Dlaczego Chapchai Miron? Chapchai Miron tylko i wyłącznie dlatego, że uwielbia chapchaja. To jest, jak widzicie, narodowe danie indonezyjskie z jakichś starych warzyw i ze starej kiełbachy. I nałogowo po prostu gościu zjada tego chapchaja. Po polsku dajmy na to, że niech to będzie siurpryza. I gościu zjada tego na tony, dlatego ma taki nick Chapchai Miron. Chapchai Miron, ale ukrywa się też pod innym nickiem. Ukrywa się też pod nickiem takim, wiecie, podróż do raju. Po prostu gościu jeździ po całym świecie i szuka swojego raju. My dobrze wiemy, co on kombinuje, bo jeżeli do raju, to on prawdopodobnie szuka Adama i Ewy, którzy kryją się pod nickiem projekt podróży. Proszę bardzo, na pewno będą mieli jakieś powiązania. Jeżeli on szuka raju, projekt podróży, coś tutaj jest nie tak. Kto zaprojektował podróż, albo kto zaprojektował temu Mironowi drogę do tego raju, tego jeszcze nie wiemy, ale się dowiemy. Jakie wcześniej życie prowadził pan Miron? Oczywiście był pracownikiem pewnej firmy transportowej. Nie polskiej firmy transportowej. I wiecie, co robił? Prawdopodobnie, z tego, co doszły mnie słuchy, po prostu pracował na tirach i przewoził doktorów, chyba nowych doktorów przewoził do bardziej zorganizowanych państw, żeby szerzyć tam bezrobocie i żeby normalni ludzie pracy jednak nie mieli. Ale to nie wystarczyło, to jeszcze nie jest wszystko. Postanowił rozbudować siatkę, więc udał się na wyspę Jawa do białasa z Indonezji, zamieszkałego w Dżakarcie, znanego osiedlowego vlogera. No i od słowa do słowa umówili się w specjalnie zorganizowanej spelunie. Już wam oczywiście tą spelunę pokazuję. Posłuchajmy, to jest nagranie, tajne nagranie. Posłuchajmy, co mieli do powiedzenia. Marcin ma sernik z brownie. O. Podjadają sobie kapucinko i kłazoncik. Zaczyna się. Ja. Proszę bardzo. Kapucinko i kłazoncik. Oczywiście oni nie widzieli tego, kto ich nagrywa. Fantastyka. Nie widzieli tego, co ich nagrywa. Jedzą jakieś stare... Czas się wziąć do roboty, nie? Starej swojej spelunie. Tak, koniecznie. Teraz jest w 4K. Coś mówił o 4000 i teraz nie wiemy, czy to $4000, czy 4 miliony, czy po prostu 4000, czy 4000... Marcin ma sernik z brownie. Czy 4000 ludzi przetransportowanych tymi właśnie tirami gdzieś, skądś, dokądś. To dopiero wszystko jeszcze rozgrywamy. Jednak po spotkaniu na uwagę zasługuje fakt, że wyleciał gdzieś do Kanady. Co tam robił w tej Kanadzie? Otóż w tej Kanadzie prawdopodobnie to był program szkolenia. Poznał dwóch magnatów, którzy mają kopalnię złota gdzieś koło Vancouver. I zrobili dla niego specjalny kurs. Jaki to był kurs? To był program ujeżdżania łosi i łapania niedźwiedzi i
wiecie, duszenia ich gołymi rękami albo zaciupagowanie go ciupaszką kupioną na przykład z Allegro. Takie zadania przed nim były, a po całych takich zajściach wszyscy razem ze śpiewem udawali się do łaźni. Tutaj możecie zauważyć, cały czas pracujemy nad tym, kto to jest ta półnaga kobieta wyłażąca z tego ich budynku. Co tam było robione, tego się niestety nie dowiemy. Po tych wszystkich wydarzeniach, ni stąd, ni zowąd, Czapczaj desantował się na wyspie Bali. Z tego, co można widać, to był spadochron. Spadochron może to, co ma napisane na tym hełmie współczesnym, może ten spadochron, widać kawałek morza i kawałek wyspy. Także już mniej więcej wiemy, co ten człowiek wyprawił. Jednak przed tymi wszystkimi imprezami gościu zapoznał rodowitą Indonezyjkę. Gościu zapoznał rodowitą Indonezyjkę, panią J. Zaimponował jej wielkimi ziemnymi orzechami w mocznie i soczystym ptakiem. Co? Halo, studio? Studio? Nie, przepraszam, to nie tak. Źle tutaj mi podali. Już dementujemy wielkimi ziemnymi orzechami w sosie, które pożarł z kurczakiem. Także tutaj lekkie sprostowanie do tego, co powiedziałem wczoraj. Tutaj pod studio mi podpowiada, a tutaj jeszcze nam mówi, że pani J bardzo lubi banany w panierce polewane mlekiem kokosowym z czekoladą i kakao. Takie oto wiadomości na temat, na razie takie wiadomości, co do nas dochodzą. Próbujemy gościa zdemaskować. Studio. Mam informację ze studia, że gościu w tej chwili znajduje się przy Bali i pierze brudną forsę. Także widzicie, tacy dziwni ludzie zaczynają się tutaj po Indonezji kręcić, ale to nie wszystko. Mam kolejne ostrzeżenie. Kolejne ostrzeżenie jest, nadchodzi kolejny dziwny jakiś turysta, dziwny jakiś gość. Proszę bardzo, oto tutaj macie tego dziwnego gościa. Nazywa się Nasi Adas. Nasi Adas dlatego, że nasi to w języku indonezyjskim to jest ryż. Gościu się będzie dobrze kamuflował, bo zjada worek ryżu miesięcznie, przygotowując się do życia tutaj w Indonezji. Oczywiście tutaj widzicie jego dziuple. Tutaj na obrazku załączonym widać dokładnie jego dziuple. O, proszę bardzo. Tam się wychował, spędza dzieciństwo i tam sobie mieszka. Tak dla niepoznaki, bo to jest taki niepozorny człowiek, niepozorny człowieczek, ale najważniejsze jest to, że pokazał nam miejsce chowania jego skarbu. Posłuchajcie. Cisza i spokój. Nikogo nie ma, jak okiem sięgnąć. Nawet kawałek plaży jest, zobacz. Widzieliście? Skarby chowa sobie gdzieś skarby na plaży. Ciężko będzie wyczuć. I ten śmiech szyderczy. Nasi Adasia. I ten śmiech szyderczy Nasi Adasia. Także zapraszamy wszystkich serdecznie na dalsze części i przygody. Zobaczymy, zajmiemy się teraz osobą Białasa. Zajmiemy się osobą Białasa. Pogadamy trochę o nim, zobaczymy, co u niego słychać. A tymczasem porem lasem pozdrawiam Was serdecznie. Jakarta News Detective. Trzymajcie się ciepło. Hej!